Honorowy patronat nad filmem Ojcowie Chrzestni objął burmistrz miasta Zgorzelec Rafał Gronicz. Partnerami filmu są Max Energy, PBWI Secundo Force i Innsbud. Partnerami oficjalnej premiery zostali Krombud oraz Ristorante i Pizzeria Espresso. Wspólnie życzymy udanego seansu. Zgorzelec kojarzył się z wielkim targowiskiem, bo po zjednoczeniu Niemiec na początku lat 90., kiedy otwarte zostały granice, nagle co bardziej przedsiębiorczy mieszkańcy Zgorzelca odkryli, że Niemiec ma markę i za tą markę chce kupić absolutnie wszystko. Od żółtego seru przez oscypki, przez góralskie kierpce, po kasety Modern Talking nagrywane gdzieś tam na dwukasetowym jamniku, prawda? Niemcy kupowali wszystko. I ten Zgorzelec był kojarzony jako takie miejsce przygraniczne, miejsce handlu, małego handlu przygranicznego, miejsce, gdzie można kupić wszystko, włącznie chyba z kałasznikowem. Bo wcześniej, no nie czarujmy się, z czym kojarzył się ludziom Zgorzelec? Przez całe lata 80. Jakby największym skupiskiem heroinistów na pewno na Dolnym Śląsku. Czyli takich twardych narkomanów. Za halą spotykali się ci ludzie i dawali sobie w żyłę i zostawiali tam zużyte igły i strzykawki. I to była codzienność przełomu lat 90. i początku lat 2000 w Zgorzelcu. No a potem, chyba ta najmniej chlubna, to po prostu ze złodziejstwa, z przestępstw kryminalnych, z porachunków mafijnych, z kradzieży samochodów. I statystyki mówiły, że w naszym mieście ginęło wówczas około 300 samochodów miesięcznie. I z tego był znany Zgorzelec. I nagle potem pojawił się Turów. Powiedzmy sobie wprost, Zgorzelec w latach 90. i na początku 2000 to była zwykła, ordynarna dziura, która gdyby nie elektrownia i kopalnia, byłaby, tak jak później speaker mawiał przez lata, miejscem zapomnianym przez Boga i ludzi. W mieście było kilka barów, restauracji, szkoły, wszystko co w każdym mieście, no ale głównym jakimś tam elementem albo rzeczą, bez której nie mogłoby funkcjonować miasto, to był ten sobotni mecz koszykówki przy ulicy Maratońskiej wtedy jeszcze. Wcześniej Zgorzelec był cały boksem i trzeba tu wspomnieć o ludziach, którzy wiele znaczyli na światowych arenach, czyli o bokserach Turowa. Turów był też drużynowym mistrzem Polski. To było coś, czym żył cały Zgorzelec wtedy. Po tym, jak era boksu się skończyła, była luka i trzeba było coś, co znowu zajmie ludzi, co ich jakoś tak zjednoczy, co pozwoli im na to, żeby mieć wspólne rozmowy. Zgorzelecką koszykówkę to dla mnie stworzył pan Kanculis. I to, że ta atmosfera, to ona się nie wzięła wtedy. Ona się wzięła wcześniej, w czasach Jurka Bieńkowskiego, z czasach Miecka Młynarskiego. Oni byli tymi postaciami, które zaszczepiły miłość do koszykówki i wiadomo było, że ta koszykówka w Zgorzelcu będzie mocna. Zgorzelec zawsze od lat żył koszykówką. Przecież pamiętamy jeszcze czasy wcześniejsze, kiedy też otarliśmy się, byliśmy przez chwilę chyba w pierwszej lidze, bo wtedy nie było ekstraklasy, weszliśmy. Później był długi czas takiej posłuchy, prawda? Później była ta trzecia liga, druga, pierwsza, no i w końcu ten awans do ekstraklasy. Także i Zgorzelec tym na pewno żył. Ja pamiętam, że z roku na rok coraz więcej osób przychodziło, aż do takiego momentu, kiedy ta sala była wypełniona po brzegi. Hala przy ulicy Maratońskiej, ta stara hala, która jest, uważam, perełką architektoniczną, ten obiekt jest po prostu świetny. On ma wszystko, co potrzeba. Aż tu nagle pojawił się Turów i okazuje się, że obiekt, nie wiem, hala sportowa policzona na 800 kibiców,
Okazuje się, że jest za mała. Nagle na mecze Turowa przychodzi 1500 osób, 2000 osób. I to się zaczyna robić problem, bo nie ma miejsc siedzących. I pamiętacie, wtedy zaczęły się te dostawki z krzeseł. Oprócz trybun, które są gdzieś tam na obiekcie, ustawiane są na poziomie 0 przy parkiecie krzesła. Jakieś koszmarne, absolutnie koszmarne, pozbijane z desek podesty, na których te krzesła są ustawiane. Boom na koszykówkę przerósł możliwości infrastrukturalne miasta. Okazało się, że tą koszykówkę chce oglądać więcej osób niż jesteśmy w stanie pomieścić w hali. I to był też kłopot dla ówczesnych włodarzy klubu, bo musieli lawirować pomiędzy na przykład przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Nie wiem, jak oni to rozwiązywali, ale były takie mecze, na których było ponad 2000 osób i jakoś strażacy przełykali te informacje. Takie mecze się odbywały. Hala była przeznaczona i wyliczona na boks, na którym można było więcej ludzi wpuścić, ponieważ były dostawki na parkiecie. I ta ilość potem przeszła do licencji na koszykówkę, kiedy już nie było takich możliwości. Na tamten czas ta hala była może ciut za mała, ale z drugiej strony to stwarzało taki klimat. Mnóstwo ludzi pod drzwiami, próby jakichś takich wejść nielegalnych, bo każdy chciał, bo miejsc nie było. I to przymykanie oka przez służby porządkowe na to, że nadkomplet, to też miało jakiś przejście taki przez odnowę biologiczną. Tak, kolory. Tak bywało. Na mecze mam wrażenie, że chodzili absolutnie wszyscy. Była naprawdę cała masa dzieciaków, które wtedy miały lat kilkanaście, plus ci, którzy dochodzili do jakiegoś takiego wieku już dla nas wtedy wydawało się dorosłego. Byli też panowie w średnim wieku, którzy mam wrażenie tworzyli taki trzon tego ruchu kibicowskiego w Zgorzelcu i to oni nadawali taki rytm i od nich człowiek się uczył takiego zaangażowania i podejścia do Turowa Zgorzelec, że to było coś więcej niż klub koszykarski. Zawsze był full, zawsze była gorąca atmosfera, zawsze było nieprzyjemnie dla przeciwników grać, trybuny blisko, balkony blisko. Do tego, nie oszukujmy się, koszykówka była zawsze, ten kibic zna, jest wyedukowany, rozumie koszykówkę, chodzi na koszykówkę, także było ciężko tu przeciwnikom na pewno grać, a drużynie Turowa na pewno łatwiej. To był wielki boom na koszykówkę i bardzo się z tego cieszę, bo koszykówka, bo nie narkomania, bo nie kradzież samochodów, bo nie sprzedaż łoscypków, tylko właśnie coś innego, coś fajnego, pozytywnego. Kiedyś nie było żadnych takich, można powiedzieć, w cudzysłowie ludzi, którzy tą karierę mogli pokierować. No, praktycznie nie było internetów, nie było jakichś tam takich, jak to teraz mówią, agentów koszykarskich i człowiek musiał sobie radzić sam i gdzie, można powiedzieć, ucho przyłożył, jakieś tam informacji zasięgnął, z tego korzystał. W mieście, w którym się urodziłem, trenowałem koszykówkę i w wieku kadeta zostałem tam królem strzelców tej ligi i w tym roczniku w Zgorzelcu trenerem tego rocznika był Jarek Jechorek, który przyjechał do mnie tam właśnie do Bielawy, rodziców namawiać na to, żebym przyjechał tutaj, ale rodzice nie chcieli się zgodzić. Klub postanowił wysłać kierownika księgowego, dyrektora, przyjechali i namówili w końcu rodziców i zgodzili się na to. Rozmawiałem z trenerem Dasiem, jak to ma wyglądać, wiadomo, kto będzie w zespole, jakie cele ma klub na ten sezon, a później zadzwonił do mnie pan Pokrzywiński, dyrektor klubu, no i już można powiedzieć w kwestiach bardziej organizacyjnych i finansowych dopinaliśmy te aspekty tego kontraktu i na pewno decydujące zdanie, jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty, miał też świętej pamięci pan Zbigniew Kamiński i wiem, że on tam zaakceptował. No i oczywiście w drugą stronę też, no i znalazłem się akurat w Zgorzelcu. Już kilka razy w Zgorzelcu grałem za bodajże kadeta, juniora w tych rozgrywkach młodzieżowych i kiedyś sobie tak nawet z mojej żonie mówiłem, pomyślałem sobie, że
Nie wiem, czy by fajnie nie było grać tak w Zgorzelcu, niedaleko od domu, bardzo fajna hala. Zawsze lubiłem grać na tej hali, taka specyficzna, taka trochę atmosfera, nie wiem, może ja drewno lubię, i boazerii, i bardzo mi się podobało. Pamiętam Grześka też właśnie z tego, że nawet moja żona też jeszcze wtedy Grzesiu przynosił rzeczy do prania z całego tygodnia, jak miał tu, nie musiał wozić, tylko przynosił do mnie. Gosia mu prała te rzeczy, prasowała, dostawał te rzeczy czyściutkie. Dziękował bardzo, bo dużo mu też pomagaliśmy właśnie tym, gdzie nie musiał tego wozić do mamy, gdzie tam musiała później, gdzieś był dzień, musiała to szybko wyprać i żeśmy tak postanowili, pomagaliśmy mu i do dnia dzisiejszego to wspomina bardzo dobrze. Ze względu na to, że można powiedzieć, że Tomek mnie wziął od razu, szczególnie z Gosią, swoją żoną, pod skrzydła, bo ja byłem, tak można powiedzieć, w Zgorzelcu samotnym jajkiem, czyli pierwszy raz tam i bardzo mi pomogli w tym. Często bywałem u nich na obiadach, często spotykaliśmy się z Tomkiem Zabłockim, dał jako nieliczny jeden Kanal Plus i często oglądaliśmy piłkę naszą, polską ekstraklasę. W Turowie wszyscy ludzie byli naprawdę bardzo, bardzo uczciwi, stąd też wypracowane relacje takie międzyludzkie miałem i z panem Pokrzewińskim i z panem Kamińskim, że faktycznie jeżeli coś sobie obiecaliśmy, no to wiadomo, że te papiery się dorobią prędzej czy później i nikt tu nikomu krzywdy nie zrobi. Tu pieniądze były może nie największe, ale prawdziwe, nie wirtualne, bo zawodnicy w wielu klubach podpisywali kontrakty lepsze, tylko widzieli je na papierze. Natomiast w praktyce było różnie. W Turowie było tak, jak było. Czyli to, co miałem, to dostawałem. I w związku z tym ta atmosfera była. Nigdy nie było żadnych spóźnień z płatnościami. To chyba jako naprawdę jeden z niewielu klubów w Polsce wtedy. No ale też myślę, że ta solidność tego takiego głównego sponsora, prawda? Jakim był Turów. To znaczy oprócz dotacji zasadniczej z kopalni, to myśmy mieli sponsorów. W różnych okresach, w różnej ilości, nazwijmy to tak, bo nie pamiętam w tej chwili, może to było 5, może to było 6, może to było 7 przedsiębiorstw różnych działających na rzecz kopalni. Mieliśmy stworzoną komitywę między tymi darczyńcami, nazwijmy to Anami, że jak tylko było jakieś zachwianie, że może nam coś zabraknie, to się dzwoniło i mówi: słuchaj, Olek czy Waldek, co prawda 3. kwartał jeszcze nie nastał, ale mnie już trochę pieniędzy brakuje. Ile? No to załóżmy, że tam prawie to co na kwartał. Dobrze, skontaktuj się z główną księgową, powołaj się na mnie, to ona ci pieniądze przekaże. I nigdy tak nie było, żebym, no nie pamiętam sobie przez całe moje urzędowanie, żebym powiedział, że nie ma pieniędzy, że zawodnik z kwitkiem odszedł od kasy klubu. Nie było. To był dyrektor z zawodu, czyli nie złapali kogoś i wstawili na stanowisko. To był człowiek, który wiedział, jak się poruszać, miał rozliczne kontakty w PZKosz-u. Co jakiś czas organizowano jakieś tam spotkania i na tych spotkaniach byli też działacze PZKosz-u. Dyrektor Pokrzewiński miał tą przypadłość, że nie forsował jakichś tam nowoczesnych jedzeń, dań, tylko opierał się na swoich znajomych, którzy byli na przykład dyrektorami jakichś tam zakładów mięsnych. Na tych spotkaniach były wątrobiany, salcesony, ryby specjalnie przyrządzane. Wszystko było robione zupełnie inaczej niż na tych nowych bankietach. To nie były kontrakty, tylko to były umowy o pracę. Normalnie byśmy mieli podpisane umowy o pracę i byśmy mieli płacone przez 12 miesięcy i takim czymś też pan prezes świętej pamięci Kamiński zatrzymywał chłopaków. Chłopaki nie chcieli odchodzić do innych klubów, tylko chcieli zostać w tym klubie, bo po pierwsze była stabilność finansowa, może to pieniądze nie były ogromne, ale było stabilnie.
Było wszystko, co chcieliśmy, to wszystko mieliśmy. Prezes Kamiński, który na początku lubił, a potem rozkochał się w koszykówce, dopiął swego i postawił sobie za cel zbudowanie silnego organizacyjnie klubu, który będzie w stanie bić się o ekstraklasę. Dopiął swego, niestety przypłacił to zdrowiem. To bardzo konkretny facet, bardzo cięta riposta, ostry humor. Potrafił po meczu, który graliśmy naprawdę katastrofalnie słabo, ale udało się go różnymi zabiegami taktycznymi i motywacyjnymi doprowadzić do zwycięstwa. Wejść po takim meczu do tego kantorka na tej hali w Turowie i powiedzieć, że no masz szczęście, że ci trener drużyny przeciwnej dał wygrać. Gdzie człowiek myślał, że dokonał prawie cudu, że się taki mecz udało wyciągnąć, a tu jednak nóż. Jeżeli chodzi o prezesa Kamińskiego, był, można powiedzieć, taką osobą twardo stąpającą po ziemi, ale był bardzo lubiany przez nas ze względu na to, że co powiedział, to zrobił. Nigdy nie było tak, że rzucił słowa na wiatr. Jeżeli z jego słów coś padło, to byliśmy w 100% przekonani, że tak będzie. Oczywiście, wiadomo, pełniąc taką funkcję, no to też kieruje się bardzo dużą grupą ludzi i to jest bardzo ciężkie. I wiem, że niektórzy może tam do prezesa Kamińskiego jakieś tam anse, czy nie wiem, czują, ale bardziej, bo też był dyrektorem w kopalni, więc wiadomo, że też kibice tam pracowali, ale ja nie wiem, jakie tam były relacje, więc też dochodziły do nas głosy takie, można powiedzieć, trochę jakieś mniej pozytywne, ale jeżeli ja mam być szczery, to z nas, jako zawodników, nikt niezłego słowa nie mógł powiedzieć na prezesa, bo był dla nas naprawdę taki, można powiedzieć, surowy tata. Na pewno znał się bardzo dobrze na robocie w kopalni, bo mieliśmy okazję być na kilku takich wycieczkach, przejechać się tymi terenowymi samochodami, jak na rajdzie terenowym. Był z tego dumny, pokazywał tą kopalnię wszystkim. Znał się na każdym odcinku, bo na każdym odcinku potrafił opowiedzieć, co się dzieje. Praktycznie przerobił jako praktyk tą kopalnię od A do Z. Więc musiał być twardy, a oglądał każdą złotówkę, którą wydawał, natomiast potrafił docenić sukces. Pamiętam do słynnego agenta, który do dzisiaj działa na rynku, taką rzecz powiedział, świętą, ale taką, która się w Polsce też rozeszła, że tam przyjechał z pewnym zawodnikiem, wtedy polskim jeszcze, no i chciał za niego jakąś tam prowizję, na niego tak popatrzył, może nie z pogardą, ale z takim dystansem, to nawet tutaj śniegu nie dostaniesz. I nie dostał, a zawodnik był. Zdarzyło mi się parę razy być u niego w domu. Ze względu na to, że byłem kapitanem i też już internet wtedy jako tako działał, no to on wszystko z internetu czytał komentarze, wszystkie artykuły, no i które były negatywne, no to ja przyjmowałem to, jak to powiem brzydko, na klatę i jako kapitan i często bywałem u niego w domu i musiałem później jakąś tam rozmowę z chłopakami przeprowadzić i musieliśmy do jakiegoś tam konsensusu dojść i pewnych rzeczy oczywiście nie robić, bo jednak Zgorzelec też nie jest dużym miastem, a my tylko jesteśmy ludźmi. On lubił się też chwalić, pamiętam jak coś kupił, to były te czasy, gdzieś dopiero się zaczynały te cyfrowe aparaty czy coś tam, no to bardzo lubił to pokazywać, jakiś kupił samochód, też pokazał nam, to przyjeżdżał też pod halę, pokazywał. Miał takiego Passata 1.8T, 150 koni, zawsze się chwalił, bo taki prezes zawsze i biała taka skóra, nie? I mówił, zobacz jak to idzie, zobacz. Prezes Kamiński zabierał całą ekipę, pokazywał kopalnię, dzięki czemu oni mają pieniądze, jak to jest być górnikiem. Pamiętam taką sytuację, jak takim samochodem terenowym chciał się tower przejechać i nie mógł się zmieścić. Tak. Część jest po raz pierwszy w kopalni, więc witam ich szczególnie serdecznie, natomiast część już była tutaj na podobnym spotkaniu. Scenariusz tego spotkania będzie podobny jak w roku ubiegłym, ale dla porządku go zapowiem. Po chwili tu poczęstunku kawy, herbaty i trochę owoców przejdziemy na główną dyspozytornię do gospodarstwa pana inżyniera Kawki, głównego inżyniera ruchu. Żebyście mieli pogląd na miejsce, sposób zarządzania tym, co zobaczymy zjeżdżając na dół do kopalni. Żeśmy przyjeżdżali na kopalnię, pokazywali nam cały tam system, jak pracują koparki, żeśmy jeździli nawet, pamiętam, Land Roverami po tej całej kopalni na różne koparki, zwałowarki.
Później mieliśmy obiad taki, w jubilacie chyba, pamiętam, w Bogatyni. Naprawdę i to było co roku robione. Ale ja powiem szczerze, bardzo lubiłem te wycieczki, bo byłem kilka razy. Udało mi się chyba ze 3 czy 4, nawet Barburkę jedną zaliczyłem z Darkiem Lewandowskim i bardzo miło to wspominam. Bardzo lubiłem tam, bo ze względu jeszcze też na to, że taką atrakcją dodatkową dla nowych zawodników była przejażdżka z prezesem samochodem terenowym po kopalni. No to jak on jeździł tam tych dziur, błód i w ogóle, to pamiętam, tylko się wszyscy trzymali, żeby nie wylecieć z tego samochodu, a on miał taką, można powiedzieć, satysfakcję, że jednak każdy z takimi minami bał się, że się zaraz przewróci i w ogóle, no ale że prezes tam już często jeździł, no to wiadomo, że się nie bał. Pamiętam, że nieraz jak żeśmy gdzieś jakiś mecz słaby, ktoś tam grał, to nieraz tak krzyczeli kibice, że do kopalni, a jeszcze na 4 zmiany. Do kopalni, do kopalni. No ja, jak mam być szczery, to zawsze w szatni przychodziliśmy i mówimy, kurde, najlepiej to było iść na tą koparkę, bo tam nie dość, że półtora roku w jeden rok było szkodliwe, to i tak jeszcze najlepiej się zarabia. I ja mówię, jak już mam iść do kopalni, to chciałbym na tą koparkę. Przed sezonem było, można powiedzieć tak, że było pożegnanie zawodników, którzy odchodzili akurat i przywitanie tych, można powiedzieć, nowych. No i akurat na tym, można powiedzieć, spotkaniu też był pan Kamiński. No i już tak po jakimś czasie wziął mnie na taką rozmowę trochę z boku i powiedział, że w tym roku, jeżeli chodzi o cel nadrzędny, to mogą być play-offy, ale nie muszą. Jeżeli coś będzie więcej, to rzucajcie na boczne kosze. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Pamiętam te obozy, co żeśmy przechodzili z trenerem Dasiem, to naprawdę nieraz, jak tutaj teraz prowadzę młodych chłopaków w Turowie i nieraz im mówię, co ja biegałem, to oni się łapią za głowę. Po prostu byliśmy bardzo mocno przygotowani. To był bodajże program przygotowawczy jugosłowiańskich juniorów. I żeśmy biegali, naprawdę mówię wam, ciężko było, ale to się też przekładało później na mecze. Chylę czoła i szacunek dla nich, dla tych juniorów jugosłowiańskich, że później mogli jeszcze grać. I jeżeli mam być szczery, no to na tym stadionie było bardzo ciężko i pamiętam taką sytuację trochę zabawną, że Darek Lewandowski, który miał 2,12 wzrostu, no i ważył sowicie, też musiał to biegać. Zawsze biegał na końcu. No i ja, żebym czasem jakby odpukać zasłab, to ja mu drogę pokazywałem przedostatni i jeszcze Tomek Zabłocki z nami biegał. Tylko Tomek zawsze te słowa niecenzuralne jak bieg. Nie dam rady. Ja mówię, Wafel, już nie krzycz, bo ja już nie daję rady, a ty jeszcze krzyczysz nam z tyłu. No i przybiega Darek Lewandowski spóźniony po nas tam, nie wiem, bo to było na czas bieganie, pół minuty. Serce, każdy tam ciśnienie mierzy, tętno. Darek Lewandowski leży, nie można mu tętna zmierzyć, bo tak mu bije, nie? No i on mówi, że już nie da rady następnego tego interwału przebiec, nie? No, trener, dasz radę, to jest w głowie, dzieciaczku mój kochany, bo tak trener Daś zawsze do nas mówił. No i nagle, dobra, to ja ci dam dłuższy odpoczynek. 15 sekund po nich wyruszysz. A on biedny leży nieprzytomny. I pojechaliśmy na obóz do Obornik Śląskich. No i się okazało, że znowu przygotowanie juniorów jugosłowiańskich wchodzi w życie. No to jak ja już to usłyszałem, nie wiedziałem, mówię, kończę chyba, albo nie wiem, może uda mi się ten kontrakt jakoś zawiesić na ten okres przygotowawczy. Była taka sytuacja, że bodajże Wojtek Żurawski, chyba Marcin Stokłosa, Wojtek Majchrzak i chyba Jacek Sulowski przeszli z Tarnowa do Krakowa przed samymi bodajże play-offami, przed samym zamknięciem okienka. Że myśmy, pamiętam, byli tacy cały czas skupieni i cały czas tak, może mówię, właśnie ta koszykarska złość w nas kipiała, że musimy tą Wisłę przejść. I chcieliśmy za wszelką cenę to zrobić, no i się udało nawet, można powiedzieć, za wszelką cenę, wszelką cenę, bo wiem, że zasłabłem tam po jednym meczu.
Proszę Państwa, ja mam propozycję, że nasz Morza obchodzi dziś imieniny. Złóżmy mu najlepsze życzenia imieninowe. 100 lat dla Grzesia! Jak on wtedy zasłabł, poszła informacja do gazet, że Grzesiu miał strasznie wypłukany potas. I pamiętam, jedna pani z kibiców przyniosła mu chyba, nie wiem, kilka słoików zupy pomidorowej, żeby uzupełnił potas. Nie, no to są takie sytuacje, takie chwile, gdzie to po prostu w innych klubach takich rzeczy nie przeżyłem, a tutaj kibice naprawdę no, żyli, pomagali jak tylko się dało. Dziesiątką Tomasz Dąbrowski, 193 cm, 30 lat. AZS Koszalin, tak. I 2-0 u nas, jedziemy załatwić sprawę. No i niestety nie było jak było. Przegraliśmy tam 2 mecze i później 5. pamiętny mecz u nas, tragiczny. Grzesiek Mordziaty faulowany w sposób brutalny bardzo. Podejrzenie złamania, a nawet pamiętam wtedy ze Sławkiem Czekałowskim, naszym lekarzem klubowym, w klubie Grześka żeśmy znieśli. Było podejrzenie o złamanie kości udowej. Tak to wyglądało. Taka była pierwsza diagnoza, że jest taka możliwość. Na szczęście okazało się, że to było bardzo poważne zbicie mięśnia czworogłowego. Takie po prostu jakby ktoś ubił kotlet schabowy. Dosłownie tak był zmiażdżony ten mięsień. No i później długa rehabilitacja. Zresztą te 2 mecze w Koszalinie były ustawione tak, że przede wszystkim trzeba było Grześka wyeliminować i był człowiek oddelegowany do tych działań. Dąbrowski, tak. Mocny Dąbrowski. koleś, który potem miał tutaj jakąś zwarę z kibicami. Grzesiek bardzo, wiadomo, hardy, bardzo ambitny. Pamiętam, jak on to przeżywał. Tutaj on chciał wyjść jeszcze na parkiet. Ja mówię, Grzesiek, nie ma takiej możliwości. W ogóle to w tej chwili już przecież widzisz, co się dzieje. On chciał jeszcze kontynuować grę. Wiem, że chciałem minąć akurat z prawej strony na lewą rękę jakoś, czyli takim zwodem i chciałem przyspieszyć, żeby właśnie tego Tomka Dąbrowskiego minąć i wystawił kolano i ja jakby się nadziałem, albo może po prostu ta siła wypadkowa była taka, a nie inna, że było to dosyć mocne uderzenie i bolesne, no i poczułem już takie, można powiedzieć, jakby szarpnięcie i wiedziałem, że coś jest nie tak, bo jak stanąłem na nogę, to już nie mogłem ustać na niej. I zobaczyłem jedną ze smutniejszych rzeczy, którą widziałem w życiu. Ci panowie w średnim wieku, o których wspominałem wcześniej, którzy stanowili trzon tego klubu kibica, w większości z wąsami, no moda była taka jaka była, w większości z brzuszkiem, siedzieli ze schowanymi twarzami w tych naszych pierwszych czarno-zielonych szalikach i łkali jak małe dzieci. Ja to słyszałem od ludzi, którzy mówili, kurczę, to był kultowy mecz, to był legendarny mecz, ale ja w tym meczu nie uczestniczyłem, ja słyszałem tylko te legendy. I to musiał być legendarny mecz, bo historie o meczu z AZS-em Koszalin nie umierają, one żyją wśród społeczności kibiców. Do tej pory wszyscy wiedzą, co to był za mecz i kto to jest ten... Nie wiem, czy to będzie pokazywane w Koszalinie. Kto to jest ten cholerny łysy Dąbrowski, tak? Dlaczego on nam naszego Grzesia skrzywdził, tak? Jezu, no to były takie emocje, że mnie, człowieka, który był wtedy poza koszykówką, one do mnie też dotarły i jakby zbulwersowały, że naszego chłopaka tutaj tak potraktowano. Na początku byłem taki, można powiedzieć, jak to zbity pies, ale jeszcze się dowiedziałem, że ten mecz jednak nie poszedł po naszej myśli i przegraliśmy go, no to tym bardziej, no jednak łezkę uroniłem, bo to człowiek jednak no, wtedy no, był taki cel trochę nadrzędny, który byliśmy bardzo blisko, a nagle zarazem daleko.
Od razu on pojechał do szpitala, pamiętam, założyli mu gips i zabraliśmy go do mnie, leżał u mnie kilka dni, gdzie po prostu no, chłopak miał ograniczone ruchy ze wszystkim i postanowiliśmy, że gdzie zostawiać chłopaka samego w domu. Wzięliśmy go, był u nas parę dni, pomieszkał. Pamiętam właśnie stypę. 28 w domu osób też była ta stypa. Na niewielkiej powierzchni. U mnie w domu, no. I jeden wielki skowiec, a mężczyźni jak płaczą, to musi być potem powód. Na pewno było smutno. Tak naprawdę o czym rozmawialiśmy, to nie pamiętam. Na pewno nikt nikomu nie skakał do gardła, no bo to też nie było tak, że ktoś odpuścił ten mecz. No, staraliśmy się, ale no, czegoś zabrakło. Tak jak brakowało już w ogóle w całej końcówce tego sezonu. Wiem, że było piwo. To pamiętam dużo. Poszliśmy z delegacją klubu nawet do prezesa i mówiliśmy, żeby nie odchodził. Były takie głosy, ale wystąpiliśmy do tego, żeby on został i naprawdę no, człowiek, który mimo to, że my żeśmy zrobili awans na boisku, to on był twórcą tego awansu poza boiskiem. Wtedy wypowiedzi prezesa, które do nas też docierały, były bardziej kibicowskie niż jako szefa klubu. On wtedy po meczu był strasznie załamany. Tu pamiętam, na sali ludzie płakali. My sami żeśmy w szatni, tam gdzieś łzy jakieś w oczach były, ale minął czas i bardzo dobrze, że to się stało, że przemyśleli bardzo dobrze i żeśmy utrzymali nas praktycznie wszystkich. Było duże rozczarowanie i klub otrzymał wówczas propozycję wykupu dzikiej karty do Ekstraklasy i wówczas prezes Kamiński zdecydował, że nie będziemy kupować, że chcemy uzyskać awans w sportowy sposób. Na pewno to bardzo pomogło w tym, żeby ludzie jeszcze bardziej pokochali, poczuli, że wszyscy potrzebujemy tego awansu i wszyscy chcemy, żeby to zrobić. Jak no Daś nas zawiódł, bo nie doprowadził do awansu, prezes liczył, że może obcy trener nas tutaj zbawi, czy jak tam. I była właśnie ta rozmowa w gabinecie u pana prezesa, że zlecił mi za zadanie, żeby jechać do Chorzowa i rozmawiać z tamtym trenerem. Tak, powiadam, nie pamiętam nazwiska, czy by nie przyszedł do nas do pracy. I wtedy ja się trochę zacietrzewiłem, mówię, że Zbyszek, słuchaj, nie ma sensu, bo to może nieładnie, bo Czerniak i z jednej się spisał dobrze rolę i z drugiej, i jako zawodnik, i jako pomagier da się. W związku z tym trzeba byłoby mu dać szansę, żeby poprowadził samodzielnie drużynę. No i tak mówię. Pan prezes wtedy powiedział, to jak tak mówisz, to rób po swojemu. Jeśli uważasz, że tak będzie dobrze, to niech tak będzie. Ja nie będę się w szczegóły bawił, bo podkreślał często, że ma poważne zadania i poważną rolę jako dyrektor techniczny kopalni i żeby mu niektórymi rzeczami nie zawracać głowy. Radosław Czerniak, eksperyment, zupełny eksperyment. No właśnie teraz, nawet dzisiaj próbowałem dodzwonić się do Radka, czy to na pewno było tak, że to ja wymyśliłem tego Radka Czerniaka jako trenera, ale zdaje się, że tak było. Ja to pamiętam dokładnie, pamiętam te rozmowy, w których Wojtek podniósł te kwestie i mówi, będę musiał przekonać dyrektora do takiej koncepcji. No i udało się. Żeby Radek Czerniak został pierwszym, Mirek drugim i że uniesiemy to. Oczywiście spotkało to się na początku z takim dużym raz, że zdziwieniem, dwa, że z niedowierzaniem, że w ogóle taki pomysł padł, no bo przecież jeszcze sezon wcześniej grał, był zawodnikiem, był Radkiem.
Nie czułem się jeszcze zawodniczo wypalony, wręcz chciałem jeszcze z rok albo dwa pograć, natomiast nie wiedziałem, czy będzie to Turów po tym, co się wydarzyło z Koszalinem. Nie wiedziałem, jak to władze klubowe pooceniają, jak to kibice ocenią. Natomiast zostałem postawiony niejako w sytuacji bez wyjścia, ponieważ usiedliśmy, to było jakoś tak może z miesiąc po rozgrywkach, usiedliśmy tak jak my tutaj siedzimy i powiedział mi pan prezes, że już nie będę zawodnikiem. Najpierw trochę nie będę zawodnikiem w Turowie, no to trochę słabo, ale będę trenerem, dodał później, więc zupełnie nowa rzeczywistość. Musiałem z tym wszystkim się przespać, przemyśleć, natomiast wiem, skąd to się wzięło, ponieważ grając taki jeden z istotnych meczów z silnym zespołem w Stalowej Woli, no właśnie to już był ten moment, kiedy nasz trener pod presją już przestał trochę panować nad sobą i trochę nad drużyną. Myśmy przegrywali do przerwy chyba z 16 punktów w Stalowej Woli i tam nie było konstruktywnej informacji, co robimy dalej, tylko ciągłe krzyki i przeżywanie przeszłości z pierwszej połowy. No i trzeba było wziąć ten zespół, ustalić. Postanowiłem zrobić to ja. Zebraliśmy się na boisku tak, żeby trener został na ławce. Wszystkich chłopaków zebrałem, no i ustaliliśmy, co będziemy robili w tej drugiej połowie. Udało się mecz wygrać. Przerwało to wszystko inny z działaczy i pewnie stąd się jakaś tam iskierka zapaliła. Ja nawet zapytałem, czy mam możliwość wyboru, czy będę jeszcze grał, czy będę trenerem i dostałem odpowiedź, że nie. Więc jakby było to, jak chciałem zostać w Turowie, no to jako trener. To było też jakieś tam zdziwienie, tak? Zawsze tu byli jacyś doświadczeni trenerzy, gdzieś tam jakieś zaniepokojenie, czy sobie da radę, czy co, nigdy jeszcze nie był trenerem. On jako trener też wprowadzał jakieś takie poczucie współgrania. Ja jako młody chłopak miałem wrażenie, że on dzięki temu właśnie, że skończył niedawno swoją karierę koszykarską, doskonale łapie kontakt z tymi zawodnikami, którzy biegają po parkiecie, ale w przeciwieństwie do wielu innych zawodników, którzy mają tę swoją karierę dopiero zakończoną i wskakują na ławkę trenerską, nie jest nadmiernie ekspresyjny, że tam nie ma nadgrywania swoim ego, że nie ma pokazywania, że ja byłem wyśmienity i najlepszy, teraz wam pokażę. Tam była taka spokojna, systematyczna praca i Radosław Czerniak, jeżeli miałbym kogokolwiek na tablicy brązowej przed halą Turowa, czy jakąkolwiek inną w kontekście koszykówki zgorzeleckiej wyryć, to zdecydowanie miałby tam swoje miejsce. Więc chcieliśmy zbudować skład uniwersalny, ale też z graczy młodych, głodnych, którzy będą walczyć, bo chcieliśmy mieć zespół walczący. Stąd pomysł na Adriana Czerwonkę, który właśnie miał być takim, powiedzmy, jeżeli kogoś można porównywać, no to taki Adrian miał spełniać te same role, być świetnym obrońcą, biegać do kontry, skakać na desce. Myślę, że też z biegiem czasu kibice się bardzo do niego przekonali i jest też taki bardzo fajnie wspominany w Zgorzelcu. Zresztą bardzo fajny chłopak poza boiskiem, a na boisku też twardy. Budowa składu była autorska, oczywiście moja z Mirkiem, bo to we dwójkę robiliśmy. Myśmy rozmawiali sobie z Mirkiem, że jest taki w Łodzi chłopak, Gortat, wielki jak nie wiem i może by trzeba było go ściągnąć, bo fajnie rokuje. Ale to się nie udało, wtedy poszedł do tego Köln. Czyli nie wiem, czy to wtedy musiał mieć 17-18 lat, a ćwiczył dopiero z 2 lata albo rok w koszykówkę, więc takiego surowego chcieliśmy wyciągnąć. Temat Marcina Gortata został zainicjowany przez trenera Dasia. Bardzo ciekawy. Później z Radkiem Czerniakiem byliśmy na meczu Marcina Gortata w drużynie narodowej juniorów. Oglądaliśmy go w tym meczu w Wałbrzychu. Zrobił na nas kolosalne wrażenie. Może niezbyt wiele minut jeszcze wtedy grał na parkiecie, ale obserwując go na rozgrzewce widzieliśmy bardzo duży potencjał. No, zaświtała nam taka myśl, czy tego chłopaka nie ściągnąć do Zgorzelca. Widzieliśmy w nim naprawdę dobry materiał na przyszłość, ale na krótką przyszłość, to znaczy na niedaleką przyszłość. Tak? Myśleliśmy, że po roku czasu już będzie naprawdę bardzo mocnym punktem naszej drużyny. Niestety informacje na temat karty i właściciela karty Marcina Gortata doprowadziły do tego, że trzeba byłoby wysupłać jakąś tam określoną kwotę pieniędzy, zapłacić panu bezpośrednio. Niestety takie rzeczy u nas w klubie nie miały miejsca, także na tym polu po prostu sprawa umarła, a szkoda, bo być może mógłby reprezentować barwy naszego klubu przez wiele lat.
i od nas pojechać do NBA. Zagiąłem para na jednego zawodnika z Rzeszowa chyba, nieistotne nazwisko. I przyjechał do nas na rozmowę. No cenił się trochę sporo, ale ja mówię tak, proszę pana, a co pan w wakacje robi? No chcieliśmy z żoną, z narzeczoną jechać gdzieś tam na jakieś wczasy, ale nie bardzo nas stać. Ja mówię, no mógłbym znaleźć na to lekarstwo. Mówię, jakie? Jak pan podpisze kontrakt ze mną, to ja panu zaliczkowo przed sezonem dam te 5 czy 6 tysięcy złotych. Poważnie pan to mówi? Poważnie. No to usiadł, podpisał ze mną, wziął pieniądze i pojechali sobie na wakacje z narzeczoną, a na początek sezonu przyjechał do nas grać. Często jest tak, że trenerzy zostawiają to zawodnikom do wyboru, natomiast Grzesiek został wybrany przeze mnie i przez Wirka jako kapitan tego zespołu, obojętnie jakby się losowanie nie potoczyło. Bo zawodnicy wrzucali swoje głosy do czapki i miało być losowanie. Okej, czyli nieważne kto głosuje. Nieważne kto głosuje, Grzesiek miał wygrać. Odkąd on przyszedł tutaj, pamiętam, to chłopak, rewelacyjny człowiek. To jest człowiek, który nadaje się na kapitana zespołu. To był człowiek, który potrafił zmobilizować młodych, a potrafił tak samo rozbawić atmosferę przed meczem, gdzie młodzi chłopcy nie byli spięci. Był doświadczony, nieraz już gdzieś grał na takim poziomie i naprawdę to strzał w dziesiątkę. Ja pamiętam Grzesia Mordzaka, który nauczył wszystkich tutaj chyba w Zgorzelcu, co to znaczy pick and roll i ile można zyskać dzięki dobrej współpracy, mały, wysoki i ile daje możliwości, ile otwiera rozwiązań dla gry w ataku. Zwłaszcza, że to jest też facet, który nigdy nie obraził sędziego, który potrafił rozmawiać z sędziami poza boiskiem, na pewno wiódł prym na boisku, był przewódcą, to wszyscy wiemy, więc jakby wybór był naturalny. Na pewno podobali nam się gracze, którzy harowali na boisku, bo Turów zawsze słynął z tego, że może nie byliśmy najlepszą drużyną, jeżeli chodzi o wyszkolenie techniczne, natomiast byliśmy zawsze takim zespołem z charakterem. I ten zespół z lat 70. i potem przez lata 80., 90. i potem zespół, który awansował po raz drugi do Ekstraklasy, widać było ten charakter, dlatego ja zawsze pamiętałem naszego Edzia Żaka, który jak Pitbull, jak dostał zadanie obronne wyłączenia z gry jakiegoś gracza, no to był jak czepił się jak rzep psiego ogona i nie odpuszczał ani na krok. Edka zawsze denerwowało, jak mu ktoś stricte mówił, uważaj na jego prawą rękę, zamykaj lewą stronę, rób to, tu idź za zasłon, rzuć co. Tak, nie lubię za bardzo chyba słuchać i tak dalej, takich szczegółów, tylko daj, którego mam bronić, powiedzcie, ja go nie będę bronił i wszystko, i koniec. Zostawcie mi taktykę gdzieś tam sobie albo gdzieś komuś, ale dajcie mi, ja go będę bronił, wszystko. I bronił. W trakcie sezonu urodził się temat Marcina Stokłosy, który postrzegany był jako bardzo barwna postać pozaboiskowo. Mieliśmy okazję się o tym przekonać już w pierwszych tygodniach współpracy z nim. Został zawieszony chyba na tydzień od treningów za wyskoki niesportowe, ale pozasportowe. Czy to było po słynnym meczu, na który nie dotarł i nie wyjechał? Tak, tak. Pewnie może w innych klubach tak z nim postępowano, że miał taki carte blanche, że mógł robić co mu się podoba, natomiast tutaj z Mirkiem i ze mną miał bardzo ciężką rozmowę. Mirek przyjął tę rolę tego złego policjanta. Może się takie coś zdarzyło, nie wiem.
Podobno złote buty się zgubiły. Jak to, właśnie, może nie miał butów i dlatego biedny nie mógł, ale z drugiej strony, jak tak mam coś dodać od siebie, no bądźmy szczerzy, kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, więc... Więc no różne sytuacje się zdarzyły, ale tak, to nie przypominam sobie czegoś takiego. I Marcin Stokłosa musiał z pokorą, gracz, który miał przeszłość ekstraklasową, przyjąć rolę zmiennika Grzesia Mordzaka. To nie było dla niego łatwe, ale jak wytłumaczyliśmy, po co to jest? Po to, żeby sobie nie wchodzili w grę na boisku w jednym czasie i zawsze była pierwsza kwarta dla Grzesia, druga dla Marcina Stokłosy i oni byli na to przygotowani. Marcin wiedział, że wchodzi w drugiej kwarcie, już był odpowiednio rozgrzany. Ale z kolei, kiedy przychodziła trzecia i czwarta kwarta, ważne momenty meczu, no to już funkcjonowali razem i wychodziło to świetnie. Raz jeden brał na siebie ciężar gry, raz drugi. Nie można było sobie lepszego duetu wymarzyć, zwłaszcza, że byliśmy zabezpieczeni na skutek kontuzji któregokolwiek z nich. Moim zdaniem to był strzał świetny, no, tylko należało poukładać to od strony i sportowej, i pozasportowej. To się udało. To znaczy w ogóle pomysł na Mirka Łopatkę powstał przy kontuzji Darka Lewandowskiego, tak? Mecze bez Darka, pomimo tego, że było też jeszcze paru zawodników o bardzo dobrych warunkach fizycznych, jak Darek Skowroński czy Krzysiek Zych, zaczęliśmy mieć problem ze zbiórką w obronie. I będąc we Wrocławiu, spotkałem Mirka Łopatkę, sprzedającego suplementy i pomyślałem sobie, no nie, taki facet o takim wzroście, o takich warunkach, my takiego gościa potrzebujemy. No i parę krótkich rozmów i Mirek Łopatka pojawił się u nas w drużynie. Ja akurat wtedy byłem troszeczkę sfrustrowany całą sytuacją, którą jak gdyby też moimi decyzjami, bo ja podjąłem decyzję, że nie podpisuję dalej kontraktu w Belgii i oczekiwałem tego kontraktu, który miałem mieć w Niemczech. No i przyszła oferta ze Zgorzelca. No, grali o awans. Wydaje mi się, że no jakoś tak, nie wiem, też jak gdyby osoba i Mirka Kabały, i Radka Czerniaka, których znałem, no i chłopaków, których też znałem wcześniej z boisk, no to spowodowało, że okej, no działamy, nie? Dla nas to był Łopatka taki ze Śląska, tak? Który był tam i w finałach i tak dalej, zdobywał ze Śląskiem mistrzostwo. No i do tego wszedł do szatni, 2 razy coś palnął i wszyscy lali, tak, że tak powiem, także to był moment, jak się on tutaj od razu odnalazł, tak, a że takiego Mordziatego jeszcze miał po jednej stronie, innych po drugiej, to dużo nie trzeba było. Dlatego jakoś na boisku, na pierwszą ligę był profesor. Od razu pamiętam, no ten jego wzrost, kurczę, naprawdę zawsze, nigdy nie grałem z takim zawodnikiem o takim wzroście i gdzieś to też było łatwiej dla mnie, grając z nim, gdzie zostawał gdzieś podwajany, gdzieś odchodzili ode mnie zawodnicy, ja dostawałem później na czystej pozycji piłki i rzucałem za 3 punkty. Zgorzelec, jak mi się jak gdyby zakroił w pierwszej chwili, to był taki zespół prowadzony trochę, bym powiedział, rodzinnie, familijnie. Tak ciężko było. Masażysta, dyrektor zespołu i ojciec naszego masażysty Wojtka. No i to wszystko takie połączenie było ok, to działamy, to lecimy. Pierwsze co to prezes zabrał nas, jak ja przyjechałem, już byłem nowy, to usiadłem z przodu koło prezesa, żeby pokazał jak się jeździ Land Roverem. I to wszystko też pokazywało co, jak to wyglądało. Też trochę budowało to chemię, bo też takie wyjścia, takie spotkania, czy nawet z ludźmi podczas tej wizyty, czy całość powodowało, że to była jakaś harmonia, więc mi się wydaje, że to było też pod względem psychologicznym dla zespołu bardzo fajne, że jechaliśmy tam, zobaczyliśmy to, że nie byliśmy zwykłymi, nie wiem, ludźmi, którzy przychodzą, okej, trening jest, idziemy do domu, jest to nasza praca, dziękuję. Tutaj było budowanie takiej więzi, to było fajne, nie? Często byłem bywalcem słynnego targowiska, ryneczku i po każdym meczu gdzieś tam w poniedziałek przechodziłem, to robiłem zakupy i to, podchodziłem, brałem 10 jajek. Panie Tomku, to dla pana, to dla żony, to są świeżutkie jajeczka. Pan tutaj nic nie płaci, czy tam z warzywami, czy tam jakiś tam świeży kurczaczek, świeża kaczka, proszę tutaj dla pana, to dla żony. Mega chwile.
im dłużej człowiek był, to można powiedzieć, ten spacer był może nie krótszy, ale mniej intensywny, ale to było taka bardzo miłe. To nie było jakieś takie, że musimy, czy z każdym się przywitać, czy porozmawiać. W ogóle to takie miłe, no, żeby można i porozmawiać i jeżeli nawet się nie rozmawiało, to się nie rozmawiało tylko o koszykówce, ale też jeżeli chodzi barwne miasto jest Zgorzelec, to zawsze się wszystko wiedziało, co się dzieje, gdzie, jak i w ogóle, więc to takie można powiedzieć tylko na plus, jeżeli chodzi. Ja nieraz nawet i lubiłem porozmawiać, co tam słychać, co się dzieje, gdzie ucho, bo mówię, że ja trochę taki plotkarz jestem, więc lubiłem mieć umysł naładowany różnymi wiadomościami, nie tylko oczywiście sportowymi, koszykarskimi. Myśmy się spotykali z sympatią przez cały sezon. Często się mieszaliśmy po fajnych meczach w jednym miejscu, spotykaliśmy się z kibicami, zwłaszcza w Grill Bar, pamiętam, bo on był taki najbardziej pojemny. Dużo się rozmawiało o tych meczach, bardzo fajnie to przeżywali. Turów Zgorzelec to były dla nich igrzyska po prostu. Wszyscy ludzie, którzy pracowali w elektrowni i w kopalni, poniedziałek zaczynał się od komentarzy na temat meczu weekendowego. Naprawdę to było bardzo fajne. Ludzie żyli koszykówką i ja nie zapomnę jak jechałem windą, nie pamiętam adresu, gdzie mieszkałem, ale winda była taka, że ja wchodziłem może ze 2 osoby do tej windy i starsza pani, która ze mną jechała, mówiła: no dzisiaj nie było tak dobrze i takie coś. Ludzie żyli tym sportem. Radek na pewno też zmodyfikował te treningi, żeśmy nie biegali tyle, żeśmy mieli też tam, pamiętam, mieliśmy sezon, w trakcie sezonu, żeśmy pojechali w zimę też do Szklarskiej Poręby, tam żeśmy chodzili po górach, a to zarazem żeśmy trenowali na sali. Bo Radek bardziej stawiał na zgranie zespołu i na obronę, nie? Główna obrona, no i zgranie zespołu i nie tyraliśmy tak ciężko jak u trenera Dasia, tak? A po prostu wiedział, jak nas wykorzystać, bo grał z nami. No moje ulubione powiedzenie to praca niższy talent, więc na pewno jeżeli chodzi o ten tytanizm, no to jest wielki, ale jeżeli mam być szczery, to nigdy nie byłem zwolennikiem katorżniczej, ciężkiej pracy, więc te przerwy między sezonami raczej starałem się wziąć dla siebie niż dla można powiedzieć, jakiegoś tam okresu koszykarsko-przygotowawczego. Grzesiu dostawał uczulenia, jak przychodziło do biegania, zwłaszcza na stadionie. Miał uczulenie na tartan, na żwir, który leży na bieżni. No ale może to był jakiś taki właśnie jego urok, że na boisku potrafił dać się wszystko, a nie zawsze na treningu. Bo ja do tej pory swojego ciała nie znam. Takie mi robi numery, że wydaje mi się, że dam radę przy stole, a tu nagle nie daję, a to później okaże mi się, że jestem zmęczony i nie dam rady, a tu się okazuje, że daję i tak. Zawsze jednak nie stosowałem żadnych diet. Śmieją się, że przed meczami zamiast pierś z kurczaka i ryż, to nawet mi się zdarzało golonkę i szaszłyk, który notabene, mówię, pierwszy raz próbowałem w Zgorzelcu za juniora i bardzo mi smakował. Uzupełnienia mikroelementów najczęściej, zresztą naukowo udowodniono, że te mikroelementy trzeba uzupełniać. Pod jaką postacią, to już tego nikt nie wyszczególnił nigdy, natomiast najprostszym sposobem robiliśmy to. Zresztą najpierw jako zawodnik, a potem już jako trener. Również nie wiem, czy ten klub jeszcze, czy ta restauracyjka mała przy PKS-ie istnieje, ale to kultowa była dla nas, bo tam z Mirkiem przesiadaliśmy zawsze, codziennie praktycznie wieczorem, jako trenerzy, więc gasze wiedzieli, że już muszą szukać innego miejsca na uzupełnianie mikroelementów. Bardzo często w trakcie okresów przygotowawczych, zawsze po treningu popołudniowym, szliśmy do baru Zorbas. To było tu przy parkingu przy PKS-ie. I była taka sytuacja, że no i oczywiście Radek Czerniak, Mirek Kabała w tym pierwszym sezonie chodziliśmy razem, zawsze braliśmy sobie, pamiętam, jakąś zupkę, no i kulturalne piwko, coś, żeby lato tam, żeby wejść, można powiedzieć, zejść z obciążeń, wejść na obciążenia treningowe, żeby od razu organizm szoku nie dostał, jak ten. No i pamiętam drugi sezon, no to ja już byłem taki trochę, można powiedzieć, zaprawiony w bojach, no bo już tam rok w Zgorzelcu byłem, no to wziąłem też nowych chłopaków, to wszyscy do Zorbasa. No i wchodzimy do Zorbasa, tu już wcześniej dotarł Mirek Kabała właśnie z Radkiem Czerniakiem, z trenerem. No i my wchodzimy i tak, a mam Mirek z Radkiem, no dzisiaj zupki nie ma. Cześć, mam chłopaki, no to my musieliśmy znaleźć inny. No musiała nastąpić pewna granica, bo jakby nie jest dopuszczalne, żebyśmy razem w pewnych sytuacjach się znajdowali. Oczywiście rok wcześniej uczestniczyłem w tym wszystkim i trochę sentymentalnie było mi szkoda, że to się skończyło.
Natomiast wiedziałem, że zespół musi mieć swoje grono, musi w tym gronie sobie pewne rzeczy przedyskutować, czy nawet się razem pobawić, niekoniecznie już ja muszę w tym uczestniczyć. No ale miałem Mirka, też się dobrze czuliśmy w swoim gronie, miałem Wojtka Pokrzewińskiego. Też się razem jako staff trzymaliśmy. Na treningach, które mieliśmy przygotowania gdzieś na stadionie, lubią bardzo grać na bębnach i nawet pamiętam takie treningi, gdzie przychodziliśmy, gdzie wiedzieliśmy, gdzie będzie ciężki trening, a Wojtek rytmy różne robił na tych bębnach i człowiek po prostu aż dostawał drugich sił, żeby ten trening odbębnić jak najszybciej. Takie sytuacje, jak kiedyś przyjechaliśmy na mecz, nie pamiętam do jakiego zespołu, hala była już pełna, zobaczyli koszykarzy Torowa, zaczęły się gwizdy, a Wojtek z bębnem zaczął odczarowywać kosze, pełen rytuał pod koszami i sala ucichła. Oj, powiem, Wojtek miał w ogóle ksywę szaman albo diabeł. Pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz w tym wcześniejszym sezonie, jechaliśmy na wyjazdowy mecz, czy już wracaliśmy nawet po jakieś wygranie. No i tak patrzę, Wojtek idzie tak do tyłu i każdy, kto był już wcześniej z Wojtkiem, kładzie głowę i niby śpi. A Wojtek tak idzie przez ten autobus, idzie, jakiś film oglądałem i już wszyscy niby śpią. No i tak patrzy, ten śpi, o, mordziaty nie śpi. No to siada koło mnie i zaczyna ze mną gadkę. Idę tak, idę uwagi, a to tamto. No i była też taka sytuacja, druga się zdarzyła, że oczywiście później, jak ten, to też oczywiście jak już Wojtek wstawał z miejsca, no to ja już tam próbowałem oko zmrużyć. No i przyszedł Mirek Łopatka w trakcie sezonu. No i Mirek ogląda mecz, idzie Wojtek, przestał autobus. No to Mirek ogląda, no to ja niby śpię, czy coś i siada do Mirka i do Mirka. Ale mówię, to było bardzo takie pozytywne i śmieszne dla nas, ale zdarzyło się no bardzo rzadko, żeby tam nie było mówić, że to było co wyjazd, czy tam ten, no ale no i dlatego wtedy go nazywaliśmy Diabełek. Ja bardzo często potrafiłem być mocno krytyczny w tym, co poczynają sobie zawodnicy. No i bez ogródek to mówiłem. Było to czasami niepopularne, ale później okazywało się, że gdzieś tam skuteczne, prawda? No to jest tak, ja mówię, ja cały czas porównuję ten nasz zespół do jakiejś rodziny takiej, bo to tak faktycznie było. Więc w rodzinie też są potrzebne gorzkie słowa, prawda? Żeby nie głaskać tylko po głowie, że wszystko jest fajnie, bo gdyby tak było, to całkiem możliwe, żebyśmy nie byli w tej ekstraklasie, prawda? Widział, jak zagrałeś słaby mecz, to potrafił cię tak po prostu sprowadzić do parteru, gdzie nawet nie miałeś myśli żadnej tam, że coś, albo może coś, jakąś wymówkę. Nie, takim był człowiekiem, który wiedział, że zagrałeś słabo, tak cię zmotywował do następnego meczu, żeby mu pokazać właśnie, że się myli i żebyś zagrał lepszy mecz po prostu. Naprawdę to był motywator potężny dla nas też. No, pożegnanie mojej Mirka Kabały z boiskiem w charakterze zawodników. Do dzisiaj mam koszulkę. Zielona z żółtymi nadrukami. Leży sobie w domu. Tak, no bardzo fajne wydarzenie. Fajnie, że udało się ściągnąć bardzo dużo osób. Zresztą to był warunek prezesa Kamińskiego, że zrobimy to, ale mają przyjechać gwiazdy. No i gwiazdy nie odmówiły, przyjechały. Wszyscy do dzisiaj wspominają tę imprezę za bardzo fajną. Duże wydarzenie w Zgorzelcu, myślę też, bo na tamte czasy to też nie przyjeżdżali zawodnicy ekstraklasowi do Zgorzelca, no ale tu już udało się poczuć taki smaczek tego, co może czekać w przyszłości. Każdy by tak chciał w takim klubie, z taką tradycją i widzieli, jakich będą mieli jeszcze zawodników do dyspozycji, to gdybym ja był w ich wieku, tak samo bym postąpił. Ale nie przypominam sobie, żeby gwiazdy polskiej koszykówki formatu top, Adam Wójcik, świętej pamięci, Maciek Zieliński, Darek Zelik, Jacek Młynarski, czy którykolwiek z nich, Gienek Kijewski, czy którykolwiek z nich miał tak zorganizowane pożegnanie ich dużych karier przecież. A niewiele klubów zdecydowało się na coś takiego, żeby uhonorować swoich zawodników.
Pamiętam ten mecz, bo to był taki nietypowy mecz, znaczy nietypowy mecz ze względu na też oprawę meczu. Bo ja pamiętam, że to był chyba pierwszy mecz w hali przymaratońskiej, gdzie zgasły światła, gdzie pojawiły się dymy, gdzie pojawiły się stroboskopy. I to było takie, no kurczę, zrobiliśmy tu namiastkę NBA w tym Zgorzelcu. Kurczę, no nie pamiętam. I ty pamiętasz? Ja sobie, znaczy ja się nie dziwię, że nie pamiętasz. Wiem, że hotel pod Orłem był wynajęty do tej imprezy. Był mecz, a po meczu wiadomo, część mniej oficjalna w hotelu pod Orłem, w kameralnej. Trwało to chyba z 2 dni. I wszyscy, znaczy tak, wiem, że... Ja byłem tam też gdzieś? Mamy na to zdjęcie. Ciekawe. To było w hotelu pod Orłem i nawet grał zespół, pan Nikos, tak? Grał i ten, no i pamiętam takie małe wesele, można powiedzieć, było. Albo lepiej nawet. Tam też dużo świętowania, dużo wspominania, dużo oficjeli. Wiele osób, kibiców i zawodników się przewinęło przez tego Orła w tym samym dniu. Nie pamiętam, jak dotarłem do domu, powiem szczerze. Jakoś tak to było bardzo, bardzo wcześnie rano musiało być. To mogło być krokiem Zorby. Mogło być. Może jeszcze nawet Zorbas był po drodze zahaczony też wychodząc. Kto zamykał? Ja, Rutek, Dunia. Nie wiem, było nas kilkunastu. Ale to było rano już, naprawdę było rano. Można policzyć na palcach jednej ręki, który klub potrafił uhonorować odchodzących zawodników i zorganizować im taki mecz, nie? Więc to pokazuje też atmosferę tamtych czasów, więc w Zgorzelcu. To było coś fantastycznego i żałuję, że potem zaniechano tych praktyk, ale potem wpadliśmy, już grając w Ekstraklasie, jakiś taki dziwny wir. Wir, który powodował, że nazwiska zawodników przetaczały się przez Zgorzelec, nie zatrzymując się tutaj zbyt długo. A na przykład bardzo ubolewam, że Tomek Zabłocki, który jest tak mocno związany ze Zgorzelcem, nie miał swojego takiego meczu pożegnalnego, bo uważam, że mu się bardzo mocno należy. Że Ardeli takiego meczu nie miał, że Żak takiego meczu nie miał, bo to wszystko byłoby fajne preteksty do tego, żeby spotkać się na parkiecie i się wspólnie ze sobą po prostu pobawić, pobyć ze sobą, zacieśnić te relacje pozasportowe. Nie? Mam wrażenie, że z pewnym sentymentem wspomniałeś o tym zawodniczym pożegnaniu Radka Czerniaka i Mirka Kabały. Żałujesz, że podobnego pożegnania nie udało się zorganizować tobie? No gdzieś człowiek na pewno gdzieś tam myślał o takich rzeczach, nie? No, gdzieś widział, jak to jest, nie? Ale oni wtedy jeszcze byli w klubie, tak? Ja już wyjechałem ze Zgorzelca i to ciężko takie coś zorganizować, tak? Człowiek gdzieś tam gra, gdzieś przyjeżdża, gdzieś tej rodziny nie widzisz tyle czasu, gdzieś pojechać z tą rodziną, no nie ma jak to zorganizować nawet, nie? No, ale gdzieś tam człowiek myślał o takim czymś, nie? No ale... W twojej wyobraźni się to pojawiało, rozumiem? No na pewno. Generalnie w szatni było wesoło i po treningu czy potem było wesoło, były żarty, były spotkania, były rozmowy i to było coś fajnego. Ja grałem w zespołach, gdzie przychodziło się do szatni po treningu, każdy brał się kąpał, ubierał się i wychodził. I no na razie, cześć, hej i takie były. Tam w Zgorzelcu tak nie było. W Zgorzelcu w tych szatniach jeszcze spędzaliśmy kolejne 20-30 minut na dyskusji, nad rozmowami i dopiero się później człowiek wychodził, zbierał. Kiedyś przychodzę, patrzę, buty zakładam, mówię, co takie ciasne. Kurczę, nie wiem, poszedłem na rozgrzewkę, wracam, mówię, takie ciasne buty ja mam. Wchodzę, patrzę, moich butów nie ma. Nie mówię, ktoś mi ukradł te buty czy coś, a Mirek ubrał, numer miał i tak większy ode mnie, bo ma 14, ja mam 13, ale że w noga mu weszło, dla niego nie było problemu i porzucał, wrócił, ja bez butów siedzę. Grzesiu Mordzak, zawsze jak mieliśmy gdzieś iść, to zawsze było tak, że nie będą się nas czepiać, jak pójdziemy wszyscy razem. I zawsze tak było, że jak szliśmy gdzieś, to wszyscy szli razem i klub nawet nie podejmował rozmowy z nami, że gdzieś tam byliśmy, gdzieś na jakiejś dyskotece czy coś. Jak wszyscy szli, oni widzieli, że my jesteśmy zespołem nawet poza boiskiem, gdzie idziemy gdzieś do restauracji czy na jakąś dyskotekę, to wszyscy szli razem. I to też z dziewczynami, z żonami, nie tylko sami, tylko wszyscy szli. Wiem, że co czwartek
Często były, jak mówi się, de franco, tam była pizza, pamiętam jak dziś Mirek brał calzone, zawijaną non-stop taką i w ogóle tam zawsze coś, Stoki też swoją wafel, czy ja. No i tam sobie siadaliśmy zawsze kulturalnie, no i tam budowaliśmy tą atmosferę, no i później normalnie, oczywiście z całą odpowiedzialnością, że nie bez jakiegoś tam upojenia alkoholowego, bo wiadomo, w soboty były mecze, ale przeważnie i w środę, ale przeważnie w czwartek jednak takie sobie zawsze wyjście robiliśmy. Nie wiem dlaczego, no ale tak zostało. Było dużo wątpliwości z mojej strony, a do momentu rozpoczęcia rozgrywek pewnie oni wszyscy myśleli, czy dobrze zrobili. Natomiast pierwsze mecze rozpoczęły się w miarę pozytywnie, więc no jakby wszyscy odetchnęli lekko z ulgą. Oczywiście w sezonie zdarzyły się momenty wpadek. Między innymi po to dołączył do nas taki Kanculis, bo to był taki moment newralgiczny dla nas, końcówka rozgrywek, przegrana w Świeciu, gdzie narzucali nam strasznie dużo trójek, taki mieli na nas sposób. Ale ja wiedziałem, że bo mieliśmy taki mini kryzys, to była chyba 3. porażka w 5 meczach, w tamtym okresie jakoś tak to wyglądało, ale zespół był wyraźnie w dołku i myśmy ten zespół fizycznie chcieli z dołka wyciągnąć, bo to chodziło o fizyczność. No i wiedziałem, że po tym meczu lekko zmienimy akcent i powinno pójść, zwłaszcza, że przyszedł do mnie Grzesiek Mordzak po meczu tym przegranym, jeszcze w autobusie na gorąco i mówi, trenerze, że to jest ostatni mecz, który przegraliśmy w tym sezonie. Tak mi zakomunikował. Mówię, no to jak od gracza jeszcze jest taki impuls, no to powinno być okej. Padały pytania, co z tym dalej robić, czy pozostawić Radka Czerniaka w roli szkoleniowca. On sam sobie stawiał to pytanie, czy podoła temu, czy może wspomóc się kimś, czy dokonać jakiejś zmiany i wtedy padła taka propozycja, żeby zasięgnąć opinii czy pomocy u guru tutejszej koszykówki, czyli pana Takisa Kanculisa. Zresztą miałem trudne momenty jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć o Marcinie Kuzianie, tu jeszcze jeden wysoki. Z Marcinem też łączymy bardzo dobre relacje koleżeńskie. Też chłopak, który w paru klubach grał na wysokim poziomie. Miał nam bardzo pomóc, natomiast tych wysokich zrobiło się dosyć gęsto. My nawet spędzaliśmy wakacje razem jako koledzy, więc dla mnie decyzja o tym, że kończymy współpracę, była bardzo trudna. Natomiast ja mam coś takiego, jak takie czucie podświadome, z kim pójdzie, a z kim nie pójdzie. W tamtym czasie, na tamten moment, z takim Marcinem Kuzianem, jaki tam był, nie poszłoby. Natomiast ja też z tym walczyłem. To nie było tak, że psyknięcie palcem, dobra, to tego odpalamy, tamtego odpalamy, bierzemy nowych i będzie to wszystko fajnie. Nie, to też byli chłopcy, z którymi miałem relacje personalne i nie było to łatwe. Pamiętam, że rzeczywiście to była taka, żeby nie powiedzieć napinka, ale wiem, że był dreszczyk emocji, o tak powiem, ze względu na to, że znowu taka trochę sytuacja jak rok wcześniej, że Legia bardzo mocno się przed samymi play-offami bardzo mocno się wzmocniła. Mnie zacząłem męczyć opinie piszących w prasie czy komentujących ludzi, którzy mówią, że Legia się tak pozmacniała, a faktycznie się pozmacniała, bo tam i Czubek, i Dryja, i inni ekstraklasowcy, Karwowski, czy tam jeszcze inni, że jak trafimy na tą Legię, to po prostu w pierwszej rundzie odpadniemy, a nawet jak nam się uda, to jak już trafimy na ten basket Widzeń, który też był wtedy rewelacją ligi, no to nas pozamiata basket. Pamiętam, że 2 pierwsze mecze w Zgorzelcu były bardzo zacięte, były takie bardzo brudne z tego co pamiętam i udało nam się wygrać. I nawet, że jadąc na 3. mecz do Zgorzelca, pojechało oczywiście też chyba z 2 autokary kibiców i pamiętam jak dziś jeszcze też świętej pamięci ten minister Szmajdziński z Obrony Narodowej z Jeleniej Góry też był naszym takim, można powiedzieć, wiernym kibicem i pojawił się też na tym meczu. I że część kibiców w hali, bo to było jeszcze chyba na Bemowie, pojechała na mecz, bo Legia grała jakiś mecz piłkarski, ale część oddelegowali na ten nasz mecz koszykarski, ten kibiców Legii. No atmosfera była niespotykana, bo wiadomo, jacy są też kibice piłkarscy, ale też 2 autobusy ze Zgorzelca, też graliśmy naprawdę tak jak trochę u siebie, bo najwierniejsi kibice pojechali, mieliśmy wsparcie i w ogóle i pamiętam dzisiaj, że też mecz był cały czas na styku i chyba w końcówce, nie chcę skłamać, ale Mirek Łopatka bardzo dobrze zagrał i wziął ciężar na siebie i nam się udało ten 3. mecz tam wyciągnąć. Pamiętam, pojechaliśmy do Warszawy, wygraliśmy z Legią
I przed drogą powrotną zatrzymaliśmy się gdzieś pod stolicą w jakimś centrum handlowym, żeby zrobić zakupy na kolację. Tak bym to ujął, do autokaru i tam pokupowaliśmy jakieś kurczaki z rożna, jakieś Pepsi-Cole i tak dalej i weszliśmy do tego hipermarketu, to był hipermarket Real i uchachani strasznie z szalikami na szyjach, że oto pokonaliśmy Legię. I ci wszyscy ludzie z niedowierzania, jak pokonaliście Legię? A kto wy jesteście? No my jesteśmy Turów-Zgorzelec. Jaki Turów-Zgorzelec? Ja miałem świadomość, że tam nikt w tej Warszawie nie miał pojęcia, że jest coś takiego jak Turów-Zgorzelec, że Turów-Zgorzelec to jest drużyna koszykarska. Tam Legia, wiadomo, Legia to była piłka nożna i tu jacyś kolesie w szalikach mówią, że właśnie dokopaliśmy Legii. No jakim cudem dokopaliście Legii? A myśmy wtedy tej Legii dokopali, to był taki fajny wyjazd, który zapamiętałem jako jeden z lepszych wówczas. W Zgorzelcu odczuwało się w tym sezonie awansu, coś co łączyło z zawodnikami, każdy żył i jak gdyby, no widać, że kolejki rano się przychodziło na poranny trening, a ludzie jeszcze stali po bilety, to było coś, co no, nie było możliwości, żeby się nie mobilizować. Nie? Z mojego punktu widzenia to pamiętam to tak, że naprawdę my byliśmy tak mocnym zespołem, gdzie przecież chcieliśmy też udowodnić tutaj tym kibicom, którzy tutaj płakali po tamtym sezonie, gdzie dać im tą radość i nie no, strasznie mocni byliśmy, czuliśmy się bardzo mocni. Nie można było praktycznie przejść, nie wiem, nie pamiętam nawet, czy nie zrobiliśmy treningów zamkniętych, żeby kibice nie mogli wchodzić, bo normalnie to ja nie robiłem z tego żadnej tajemnicy, ale to doszło do takiej skali, że chyba musieliśmy pozamykać halę. Były takie zdarzenia, że dzwonili kibice i czy nie mamy biletów jeszcze na mecz, albo czy nie możemy ich wcześniej wprowadzić. I powiem, że nam szczególnie Tomek Zabłocki to miał przerąbany, bo on tam już któryś sezon z kolei i wiem, że zawsze pomagał i zawsze chciał pomóc. Przypomniała mi się od razu ta gorąca atmosfera na hali, same mecze też. Wiem, że przegraliśmy te mecze, natomiast to przez wiele, wiele lat Zgorzelec był miastem koszykówki, takim tętniąca ta hala życiem. Kibice, którzy praktycznie rzucając rzut z dwutaktu wpadało się w nich tam gdzieś na tej niskiej trybunce, to miało swój klimat i naprawdę zawsze mi się to podobało. Była sonda chyba w baskecie, kto wygra, no to tam plan 3-2 basket, 3-2 turów, 3-2 basket, 3-2 turów. A ja powiedziałem jasno, że my to wygramy 3-0. I tak się stało i to tak bez żadnego problemu. Wszystkie mecze tak po 20 punktów chyba poszły. Te mecze nie miały gatunku takiego, że coś się może wydarzyć. Z mecze z Legią, pamiętam 2 wyższe w Zgorzelcu, to było, gdzie my zostawiliśmy sporo siły na parkiecie i Legia również. I to nie było zwycięstwa, które wygraliśmy, bo było fajnie. Tam byśmy naprawdę oddali trochę serca i sporo sytuacji się działo, więc no, tak mi się wydaje, że te mecze można było zapamiętać. Z Kwizynem odbyły się mecze, wygraliśmy nic nie ujmując jak gdyby przeciwnikom. Pamiętam te play-offy, to spodziewałem się po baskecie Kwidzyn wtedy, że myślałem, że te mecze będą jakieś takie ciężkie, gdzie oni tutaj do nas przyjechali, nie istnieli po prostu w tych meczach. Myślałem, że tam się gdzieś coś postawią, ale my byliśmy z nastawieniem takim, gdzie jedziemy ten pierwszy mecz, nie dajemy im po prostu ani, żeby wygrali, żeby myśleli, że doprowadzą do remisu i tam był walec po prostu. Tam był walec, wygraliśmy, pamiętam tych kibiców, to już tam większość, tam tylko było słychać Turów Zgorzelec, a nie basket Kwidzyn. Przy prowadzeniu Turowa 2-0 prezes Potulski przyszedł do szatni i powiedział, że w tym momencie, jak awansujecie do Ekstraklasy, to obiecał jakąś taką kosmiczną na tamte czasy kwotę pieniędzy, ale też podejrzewam, że zdawał sobie sprawę, że to jest takie z tych gatunku Mission Impossible. No i jesteśmy w Ekstraklasie w tym momencie i pamiętam, że jest grubo, jest poważna impreza, przyjeżdża burmistrz wtedy z Gorzelca, przyjeżdża prezes Kamiński, no jest duży bankiet. Na pewno strasznie spada, no tak jakby najchętniej opadł w fotel.
I tak też się stało, bo my pojechaliśmy do takiego zajazdu i przyjechali kibice pod ten zajazd, zawodnicy do nich wyszli, ja opadłem i po prostu tak siedziałem. Ktoś mi położył szklankę whisky w rękę i tak sobie siedziałem i tak sobie sączyłem. Na 2 punkty momentami było. No w tej chwili się to wszystko rozjeżdża, rozchodzi, bo mogę mówić, nerwy wam minuty. Przez ten kibiców jest ile najechało? 110 osób, kurczę, no trzeba... Szkoda, że żeśmy tego awansu, jedynym co właśnie, że ten awans nie był tutaj, nie? Bo jak ten awans tutaj był, to tutaj by, nie wiem, co by tutaj się działo. Tak, bośmy tam zostali na noc, to było też zarządzenie prezesa Kamińskiego. Noc się nie skończyła, można powiedzieć. Paskierniki, pokażecie, co to znaczy gorzelecki kibic, porządny, nie chuligan, zorganizowany i głośny. Tak się bawi, Gorzelec! Tak się bawi, tak się bawi, Gorzelec! Tak się bawi, tak się bawi, Gorzelec! Tak się bawi, tak się bawi, Gorzelec! Tak się bawi. Nie wiem, czy to nie był błąd. Z perspektywy czasu. Jest wszyscy, jak i na boisku, tak i na imprezie. Pamiętasz, kogo krawat miałeś? Prezesa. Prezesa. Prezesa Kamińskiego, tak. No widzę, taki, byłem młodziutki, ale takie oczy zmęczone po tym meczu. Jak wyglądasz tego w nowym łóżku? Dobra. Dobrze, burmistrzu, że to nie mój krawat. A cygara próbowałeś? Próbowałem, każdy próbował cygara. Powiem szczerze tego, jak to, takie na wzór NBA, ale tak, próbował każdy. No Mirek Łopatka, jaki smukły i młodziutki. Edziu, no. W formie. Kibice tak samo zostali z nami, to było naprawdę mistrzostwo świata. I później na drugi dzień pamiętam, żeśmy wracali z kibice, a 2 autobusy z nami, tak samo. Pamiętam, że dojechaliśmy do Zgorzelca, to ja z Grzesiem Mordzakiem, chyba z Grzesiem Ardelim, żeśmy wrócili autokarem z kibicami, kibice tam wymieszaliśmy się. Nie no, świetna atmosfera. Mróweczki, wszędzie rady raz i śpiewały cichutko tak, alleluja! Alleluja, alleluja, Zgorzelec. To była ulubiona piosenka całego zespołu, twoja? No taka donośna, że wszyscy słyszeli i pamiętam, że zawsze jak na mecz wchodziliśmy i ona znaczy szczególnie w tych playoffach. Ja, no, jeżeli mam być szczery, na maratońskiej szczególnie jak przed playoffami się wychodziło i hala pękała w szwach, jak akurat mówię, no wszyscy krzyknęli naraz i zaczęli albo śpiewać piosenkę, albo no to ciarki aż przechodziły po człowieku, że no mówię, to były tak jakby dostawało się skrzydeł dodatkowo. Aż łezka wokół się kręci. No, na pewno powód był ciężki, jeszcze tam gdzieś było fetowanie w Zgorzelcu, co niektórzy jeszcze tam próbowali jeszcze dodatkowo fetować jeszcze w Zgorzelcu, to było, no ale to kwestia 2 dni, późniejśmy wrócili do jakiegoś znowu rytmu, bo jeszcze sezon się nie skończył, bo jeszcze były 2 mecze do rozegrania. Dziękujemy! 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 Żyją nam! Natomiast te nagłówki, awans tylko na drodze sportowej, powodowały już jaczym jakąś taką wewnętrzną pewność, że ten mecz z Kwidzynem to już będzie tylko taka kropka na i. Na naszą korzyść działał też fakt, że no, awansowały w tym pamiętnym sezonie 2 drużyny, a nie tylko zwycięzca pierwszej ligi. Chciałem zająć pierwsze miejsce w tej lidze, bardzo. To było debiutujące dla mnie jako trenera nowego, ale też dla zespołu, że to nie tak, że drugie miejsce awansowali, ale z pierwszego. Natomiast ciężko było wykrzesać u nich taką mobilizację jak podczas meczów play-offowych. Trener Kamiński, pamiętam jak dziś zadzwonił do mnie, powiedział, że to nie jest mecz o pietruszkę. I trochę oczywiście on tak to bardziej w takim, można powiedzieć, humorystycznym znaczeniu powiedział, że nie dostaniemy premii za awans, jak nie wygramy z tą Polfarmą. I powiesz tak wszystkim. No ja, ale znając prezesa Kamińskiego, na pewno to był bardziej taki bodziec do tego, żeby się tam postarać.
No i pojechaliśmy tam i udało nam się wygrać. Pamiętam, że Tomek Zabłocki tam parę trójek pociągnął i udało nam się wygrać, wróciliśmy, no i prezes zorganizował nam też zakończenie oczywiście u siebie. To był jeszcze jeden mecz. Jeszcze był jeden mecz. Tylko że ten jeden mecz znowu, to ja go chyba najmocniej przeżyłem, bo nie mogłem spać przed tym meczem, ale nie ze względów, że to mecz, czy musimy wygrać, tylko okazało się, że mam być takim, w cudzysłowie, konferencjerem całego tego zamieszania po meczu, czyli po meczu miała być scena, miały być jakieś konkursy dla dzieci, miałem prowadzić, dostałem jakąś taką kartkę, oczywiście z pytaniami, z odpowiedziami, no i tym się najbardziej stresowałem. Coś takiego było, gdy się w ogóle przeżywa takie niektóre rzeczy, więc on ma co mówić, ja tam mówię, ty się zajmij grą, masz zawody, a on nie, on musi coś będzie mówił, ja mówię, no to będziesz mówił przecież. Mówię, po meczu napijesz się, to będziesz od razu odważniejszy. No i tak jakoś to poszło. Nie? Mieliśmy ten mecz wygrany praktycznie. Pamiętam jak dzisiaj taką sytuację i to wtedy mnie zawiódł Tower, bo prowadziliśmy, oni mieli rzuty wolne, prowadziliśmy chyba 3 punktami. Oni pierwszego trafili. Ja zrobiłem zmianę w tym czasie, żebyśmy mieli zbiórkę, bo potrzebowaliśmy zebrać, tam była jakaś ostatnia sekunda meczu chyba. I wszedł ten Tower. Drugiego nie trafili, tak przypuszczaliśmy, że tak będzie. Ta piłka mu się odbiła, on tak popatrzył na nią i spadła chyba Zakrzeskiemu w ręce, dobił. I to mnie wkurzyło, bo byśmy mieli 2 wygrane mecze i zdecydowanie wygralibyśmy. A tak nawet w wiadomościach było, pamiętam, że na którymś z głównych telewizyjnych portali powiedzieli, że no, Turów przegrał w ostatnim meczu u siebie, ale awansował do Ekstraklasy. No i to takie ale. To jest coś, co wspominam, te budki rozłożone przed halą Turowa Zgorzelec, te parasole różnokolorowe, odpustowe, teraz nie do pomyślenia, żeby coś takiego zrobić, ale to są te wspomnienia, które potem w człowieku siedzą, ale żebym siedział gdzieś do środka nocy, to nie. Ja już w głowie rozgrywałem kolejne mecze w Ekstraklasie z Wielkim Śląskiem Wrocław, z którym w kolejnym sezonie przyjdzie nam zadebiutować w Ekstraklasie, czy z innymi wielkimi markami, które w tej lidze się znajdują. No, siedzieliśmy bardzo długo, znowu pewnie skończyliśmy w tym grillbarze, bo chyba tak nawet było. Natomiast, tak już wcześniej mówiłem, no tą całą imprezę to ja postrzegam jako taką dużą barburkę, tylko nie w tym czasie co barburka, bo były rozstawione namioty, była orkiestra górnicza, no, fetowanie było fajne. Natomiast zamieniłbym te wyniki, wolałbym wygrać ostatni mecz u siebie, niż wygrywać w Starogardzie. Dowią, to był taki turniej, zawsze to był ten turniej robiony i postanowił klub, żeśmy zrobili awans dla nas, taką niespodziankę, że pojechaliśmy na turniej, a po turnieju mieliśmy w planie, zwiedzaliśmy też jeszcze, bodajże chyba Amsterdam, w Paryżu byliśmy i turniej też był fajny, bo też można było pograć z fajnymi zespołami z Francji, z Anglii, pamiętam. No, ale głównie to tam jechaliśmy na to, żeby ostresować się. Raz, że to było miasto partnerskie, zostaliśmy zaproszeni tam, oni tutaj przyjeżdżają. 2, no, byliśmy wizytówką klubu, miasta i tak dalej, koszykówki jakby z tego regionu. Kopalnia za autobus, był na te środki, tego też no, nagroda za sezon, żeby gdzieś tam jeszcze 2 dni dłużej zostać, pojechać czy to do Paryża, Amsterdamu, czy do innych jakichś tam miasta gdzieś tam po drodze. No, fajna przygoda. Jechało się busem, śpiewało, wiedzało, grało się 3 mecze, wracało. No takie niezapomniane chwile. Na ten wyjazd pojechał z Wami też człowiek, o którym jeszcze nie wspomnieliśmy, świętej pamięci również Jerzy Liszka. Co byś powiedział, jak wspominasz ówczesnego kierownika drużyny? Nie no, to był człowiek orkiestra, on po prostu co trzeba było to załatwił. Co potrzeba było, co w domu brakowało każdemu, czy tam telewizor, czy coś, to wszystko załatwił. Wszystko załatwił, czy pralka, czy tam się popsuło coś komu, to już zaraz za godzinę przyjechał mechanik, zrobił. Nie no, bardzo, bardzo pomocny człowiek i
no, na idealnym miejscu był tutaj, nie? Pomagał każdemu. Z panem Liszką, oczywiście bardzo pozytywnie o nim mówiąc, to taka maskotka zespołu, bo wszędzie go było pełno. Nie pamiętam, żeby był smutny, czy żeby był przybity czymś. Zawsze na uśmiechu, zawsze energiczny. Straszny raptus. Bardzo pozytywna postać, taka barwna, kolorowa. Zawsze jak się pytał na przykład we Francji, bo mówił, że dużo jeździł tam, no i mówił, że tyle razy był i podjeżdżamy się, jechaliśmy nad morze, nie wiedzieliśmy którędy, wtedy nie było tych GPS-ów. Idzie jakaś pani tam i on, excusez-moi, pływać, morze, pływać, gdzie jest, gdzie jest? Pani patrzy na nas w ogóle, nic, no śmieszna bardzo taka osobowość. Ta atmosfera, którą mieliśmy w Zgorzelcu też powodowała, że były też i spotkania, i rozmowy, i to przebywanie razem, tak jak powiedziałem na samym początku, to była część, grupa ludzi, która gdzieś tam lubiła siebie, był ten kontakt. Postanowiliśmy, że Grzesiu Mordzak i Kasia Łopatka będą chrzestnymi mojego drugiego syna. Gdy zadałem im to pytanie, oni nawet nie sprzeciwili się, od razu powiedzieli, że tak, że są za tym, że chcą być chrzestnymi mojego syna. No rewelacyjnie. No i tak, rzeczywiście gdzieś tam chrzestny, niechrzestny. Ja oczywiście nie zostałem chrzestnym, ja nie zostałem chrzestnym, ale rzeczywiście Grzegorz Mordzak jest chrzestny mojej córki, a moja żona jest chrzestną syna Tomka Zabłockiego, więc tak to wyszło. Mirek grał później po Zgorzelcu, wyjechał na Węgry, tam grał kilka sezonów i jak namówił mnie, żebym pojechał z nim nad Balaton, że jest prześlicznie i pojechałem tam z nim wtedy właśnie z Grzesiem Mordzakiem też. Pojechaliśmy razem na 3 rodziny, zobaczyłem jak to jest i do dnia dzisiejszego sobie jeżdżę też tam na te Węgry, bo naprawdę przepiękne tereny. Byliśmy nad Balatonem, także byliśmy w Grecji, więc z Tomkiem Zychem też byłem w Grecji właśnie i z Mirkiem Łopatką, więc do tej pory też mam kontakt z niektórymi chłopakami. Krzysiek Zych co roku mnie odwiedza tu we Wrocławiu, więc wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o można powiedzieć, jeżeli tak patrząc, wiadomo, pomijając teraz te czasy teraźniejsze, no to z tego zespołu najwięcej kontaktów pozostało jednak i widać, że byliśmy taką jedną wielką rodziną. Pamiętam tak jak dziś, to było na tej sali tak samo, prowadzony był trening, mieliśmy trening i nagle pod koniec treningu przyszła dziewczyna, która podeszła do mnie i zaprosiła mnie na swoją studniówkę i tak to się, tamtego zapytania jesteśmy do dziś razem. I na studniówkę oczywiście poszedłeś. Tak, to było też tak, że grałem mecz, pojechaliśmy mecz wyjazdowy, mieliśmy, w busie miałem garnitur, przebrałem się w busie i dojechałem na studniówkę. Miałem ślub 2008, no i między innymi z jednym gości był Grzesiu Mordzak u mnie na ślubie. Przyjechał z swoją dziewczyną, taką od lat, zawsze z nią był, z taką Kasią, pozdrawiam Kasię. No i dobrze się bawił na tym weselu, no a później ni stąd ni zowąd z moją kuzynką go widziałem. No i rok, 2 mija i ja jestem na jej klubie. I tak teraz na święta tu zajeżdża, tam jest, także rodzina, że tak powiem, szwagier kolejny. Grzesik przyjechał właśnie, bronił się na WF-ie i można powiedzieć przyjechał w odwiedziny do mnie przed tą obroną. No i skusiliśmy się, żeby trochę nie był taki zestresowany przed tą obroną, wyjść na rynek. No i akurat zadzwoniliśmy do Grześka, kuzynki Ewy, teraz obecnej mojej żony. No i akurat tak przyszła też tam do nas i tak od tamtego momentu się zaczęło, można powiedzieć, że zaczęliśmy się spotykać, randkować
później motyle w brzuchu, no i zostało tak do tej pory. Mamy 2 dzieci. Byłem na Grzesia Mordzaka weselu, to z Mirkiem Łopatką o 12 w nocy żeśmy wzięli i żeśmy mu zaśpiewali przez mikrofon Whisky moja żono. Chciałem kiedyś zmądrzeć i po ich stronie być, stać się z tej pościeli, świeże prędzą mieć. Naprawdę chciałem zmądrzeć, po ich stronie być, pomyślałem niejednokrotnie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym. Ja uważam, że cokolwiek by mówić o wszystkich kolejnych drużynach, nawet o tej drużynie, która wywalczyła Mistrzostwo Polski, to ta drużyna z sezonu 2003-2004 dla mnie, w mojej pamięci, to zawsze będzie złota drużyna. To byli faceci, którzy nie dość, że świetnie grali w kosza, to jeszcze nie byli meteorami, którzy się pojawiali na niebie Zgorzelca i za chwilę znikali. To byli ludzie faktycznie związani ze Zgorzelcem. Fakt, że niekoniecznie wszyscy byli w tym mieście, czy zostali w tym mieście, czy wywodzili się z tego miasta, ale ja widziałem, że oni lubią to miasto, że oni lubią tu być, że lubią tu grać. Dla mnie tamta drużyna z sezonu 2003-2004 to są debeściaki, to jest najlepsza drużyna chyba ever, tak? Bo jak mówię, potem to były już takie gwiazdorskie meteoryty, które się pojawiały, przewijały przez Zgorzelec, znikały, a ci faceci na zawsze wryli się w świadomość kibiców w Zgorzelcu i na pewno jakby zapisali się banał złotymi zgłoskami w kronice organizacji pod nazwą Turów Zgorzelec. Ja ten zespół postrzegam jako świetną kompanię kumpli. To byli nie tylko dobrzy gracze, ale oni się świetnie rozumieli, świetnie czuli się poza boiskiem. Wiem skądinąd, że do tej pory utrzymują ze sobą kontakt, także to pokazuje, że ten zespół miał charakter, mieli wspólny cel, nie byli tylko najemnikami, którzy przyjechali zarobić parę groszy i sprzedać się, żeby dalej móc grać, ale to był zespół, który się polubił i który ze sobą lubił przebywać także poza boiskiem. Patrzenie, jak teraz dorosły facet Tomasz Zabłocki rósł właśnie przy Rutkowskim, przy Polisie, wyrastając do roli takiego killera z linii wtedy 6,25, jeżeli mnie pamięć nie myli, to też było coś fantastycznego. Nie zdawałem sobie sprawy z tego socjologicznego fenomenu, jaki tutaj dzieje się na oczach, że chłopak stąd gdzieś wrastając w tę drużynę staje się potem jej bohaterem w kontekście upragnionego awansu i upragnionej ekstraklasy. Natomiast to działo się na naszych oczach. Był taki moment, kiedy trzeba było coś zrobić z tą koszykówką. Albo zostanie to prowincjonalna zabawka, albo zajmiemy się tym profesjonalnie. I w momencie, kiedy ta ekipa zdecydowała o tym, że nabrało to takiego tempa i takiego charakteru, stało się, co się stało dalej. Czyli taki element sprawczy, a czy ojcowie chrześni? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ci ludzie pokazali inne oblicze koszykówki i dali ludziom taką radość i takie poczucie własnej ważności. Bo gdziekolwiek w Polsce się człowiek z Gorzelcem określał, to wszyscy mówią, Jak dzisiaj patrzysz na to z tej perspektywy? Czujesz się jednym z ojców sukcesów Turowa, budowy tego klubu, który później miał przyjemność zdobyć Mistrzostwo Polski i grać w europejskich pucharach? Może nie ojców, ale cieszę się, że wprowadziłem Turów od 3. ligi do Ekstraklasy. I będę to zawsze mówił otwarcie, gdzie nie byłem tym jakimś 11, 12, tylko byłem naprawdę podstawowym zawodnikiem i będę to zawsze mówił, że przyczyniłem się do tego, żeby ten zespół był tak wysoko. Czuję się częścią tego całego projektu, który się zaczął w tamtych latach, kiedy byłem trenerem. Bardzo, bardzo żałuję, że to nie trwa do teraz. Natomiast
Myślę, że to ludziom w Zgorzelcu się należało. Szkoda tylko, że już tu rozmawialiśmy sobie wcześniej, różne dziwne decyzje zaważyły na tym, że tego klubu nie ma, no bo pewnie dalej byłby znaczącym ośrodkiem koszykarskim w Polsce, zwłaszcza, że ludzie w Zgorzelcu nie mieli na takim poziomie rozrywki do tej pory. Się cieszę z tego, że jednak patrząc na historię klubu, to już jesteśmy w niej zapisani ze względu na to, że dokładnie wiem, że 28 lat wcześniej Turów awansował do Ekstraklasy i myśmy po 28 latach nam się udało, czyli to jednak jest szmat czasu, no i byliśmy, można powiedzieć, tymi drugimi, którym się to udało, a później można powiedzieć, że po tym awansie były te złote lata Turowa i w pucharach, i w Ekstraklasie, a myśmy mogli tą cegiełkę dołożyć, że jednak ten Turów tam był. Pozazdrościć teraz drużyną w pierwszej lidze, wtedy tak zbudowanej drużyny, takiej jakości w tej drużynie, organizacji, klubu stabilnego. Życzyłbym teraz wielu klubom, żeby to było jak 2003-2004 w Zgorzelcu. To taki dobry wzór, bo później, jak wszystkim wiadomo, przeniesione zostało to do Warszawy, zarząd i tak dalej. Kopalnia niestety, ale już nic nie mogła i tożsamość zaczęła się jakby tak trochę załamywać. Zaczęło się to stawać nie nasze, że tak powiem, nie zgorzeleckie, ale mimo wszystko w nazwie Zgorzelec był. Właśnie przez ten czas, który Turów wyrastał na poważną drużynę na koszykarskiej mapie Polski, nabrałem jakiejś takiej dziwnej pewności, że to nie jest koniec historii, że to jest dopiero początek, że to jest ten moment, w którym okaże się, że te najfajniejsze rzeczy są dopiero przed nami. Historia pokazała, może niekoniecznie myślałem do siebie tymi słowy, natomiast naprawdę miałem w sobie takie poczucie, że to jest dopiero początek jakiejś fajnej koszykarskiej przygody. No i miałem rację. Fakt faktem, że na tę wisienkę na torcie przyjdzie nam poczekać jeszcze w tej historii dobrych parę lat, pokazuje, że Zgorzelec potrafił czekać. I mam nadzieję, że to nie jest koniec tej historii, którą będzie można opowiadać po jakimś tam okresie czekania wciąż na nowo. Pamiętam, to było coś takiego, byliśmy w hotelu i było wejście do hotelu, było wejście prosto, był zakręt i prosto i na tej ścianie było lustro. Tam były drzwi, a obok zaraz takie duże lustro wielkości drzwi. Wychodzimy z hotelu, były drzwi całe szklane, no i czekamy w busie na niego, on tam idzie. I pan Jurek coś tam zapomniał, mówi, chłopaki, zapomniałem, poczekajcie chwilę. I tak leciał szybko. On tam idzie, no i akurat nie trafił w drzwi, tylko w szybę. Wpadł w to lustro, przewrócił się. O Jezu, zaraz tam. Leciał po kogoś jeszcze, wpadł w to lustro i mówi, patrzcie, jak ci Francuzi te drzwi robią. Ale wyszedł z tego, że podszedł niby, grzywkę sobie zaczesał, niby, że to lustro i poszedł w boku, wyszedł i w ogóle. Człowiek roztrzepany, ale pozytywny, naprawdę. Jakbyście panowie wyłączyli, to bym wam powiedział. Tak, przecięły się nasze drogi. Był ministrantem na moich naukach przedmałżeńskich. Tak się przecięły nasze drogi w kościele. Długo jeszcze macie te pytania? Ja cię pierdzielę. Ale byłem słabo ubrany.